Witajcie serdecznie! Wracam do Was z kolejnym pomysłem na wakacyjny biznes. Jest to już 8. film z tej serii. Czy widziałeś już poprzednie odcinki? Jeżeli nie, koniecznie zajrzyj na playlistę, którą utworzyłem. Zamieściłem na tej playliście wszystkie filmy z tej serii. Dzisiaj będzie pomysł dla osób, które lubią gotować. Jeżeli jednak nie jesteś pasjonatem gotowania, zachęcam Cię do obejrzenia tego odcinka, aby zainspirować się do stworzenia swojego wakacyjnego biznesu. Niedługo rozpocznę nową serię filmów o nazwie Pomysł na turystykę wiejską. Będzie to seria skupiająca się na wszystkim tym, co może pomóc Ci w rozwoju agroturystyki. Wspominam o tym nie bez powodu. Dzisiejszy pomysł na wakacyjny biznes nazwałem catering turystyczny. Jak możesz się już domyślać, chodzi o dostarczanie gotowych posiłków dla różnego rodzaju baz noclegowych. Na podstawie poprzednich filmów wiesz, w jakiej formie prowadzę prezentację pomysłów na biznes. Lubię zawsze opowiedzieć o wymaganiach, przedstawić możliwości zarobkowe oraz zasugerować kilka kierunków rozwoju takiego biznesu. Dzisiejszy pomysł będzie idealny dla osób, które są samodzielne i potrafią dobrze zorganizować sobie pracę. Stanowisko pracy, którym jest w tym wypadku kuchnia, oraz drugie stanowisko pracy, którym jest samochód dostawczy. Jak dobrze przeczuwasz, aby zrealizować pomysł, o którym dzisiaj opowiem, najlepiej zatrudnić pracownika. Jeżeli masz wspólnika lub partnera, który chciałby stworzyć własny biznes, to wspaniale. Rozwiązuje to jedno wyzwanie, które stanęłoby przed Tobą w pewnym momencie. W tym biznesie jedna osoba powinna pełnić rolę kucharza, a druga pomocnika na kuchni i magazyniera. To dość ważne, aby współpracować na najwyższym poziomie, zwłaszcza w momencie, gdy zajmujecie się grupowym żywieniem. Poza gotowaniem należy w odpowiedni sposób przygotować produkty. Potocznie nazywamy ten proces kompletacją zamówienia. Branża cateringów gastronomicznych ma to do siebie, że posiłki są zaplanowane z góry. Jeżeli zatem potrafisz w odpowiedni sposób policzyć, ile surowca potrzebujesz i w które dni będziesz go potrzebował, to oszczędzisz ogromną ilość czasu i często również pieniędzy. Poza powyższymi funkcjami jest także stanowisko kierowcy. To stanowisko nie musi być specjalnie obsadzane. Możecie rozwozić posiłki samodzielnie po przygotowaniu zamówienia. Ilość punktów nie będzie aż tak wielka jak w tradycyjnej restauracji czy firmie cateringowej. Zapytasz dlaczego? Za moment wyjaśnię, gdzie znajduje się ta różnica. Prowadzenie tego typu biznesu, o którym dzisiaj opowiadam, wiąże się z wieloma satysfakcjonującymi bonusami. Pierwszym z nich jest możliwość spędzenia wolnego czasu po wykonaniu zleceń na jednej z baz noclegowych. Z biegiem czasu właściciele zaczną Cię zapraszać w celu zbudowania głębszej relacji z Tobą. To również dobra okazja do tego, aby wsłuchać się w głos klientów. Poza słuchaniem klienta oraz relaksem nad morzem, jeziorem lub w górach, możesz zyskać jeszcze jedną wartościową rzecz. Wsłuchując się w głos klientów, często są nam podawane na tacy problemy, z którymi zmagają się właściciele biznesów turystycznych. To okazja do stworzenia produktu, który rozwiąże ich problem. To właśnie główna idea prowadzenia działalności gospodarczej. Sprzedaż produktów lub świadczenie usług, które rozwiązują problemy drugiego przedsiębiorcy lub innych ludzi. Aby móc zrealizować ten pomysł na wakacyjny biznes, będziemy potrzebowali małego samochodu dostawczego. Jeżeli nie posiadasz swojego samochodu dostawczego, to możesz taki samochód wynająć na okres sezonu wakacyjnego.
Sugeruję tutaj, aby część transportowa tego pojazdu miała możliwości chłodnicze, aby temperatura była możliwie najlepiej dostosowana do wrażliwości produktów, które transportujesz. Ten pomysł na biznes możemy zrealizować na kilka sposobów. Pierwszy sposób to gotowanie w miejscu zamieszkania. Jest to trudniejsze, ale masz możliwość gotować w swoim domu. Odbiór sanepidu Twojej domowej kuchni jest nieco trudniejszy, ale jeżeli spełnisz wszystkie podstawowe standardy, to będziesz mógł swobodnie tworzyć swoje produkty u siebie w domu. Druga możliwość to wynajem lokalu gastronomicznego lub samej kuchni. To nieco trudniejsze zadanie, jeżeli nie zajmiesz się tym tematem przed sezonem. Jednak nie jest niemożliwe, zwłaszcza gdy z losowych przyczyn ktoś zrezygnował tuż przed sezonem. Trzecia możliwość to coś, co najbardziej rekomenduję. Chodzi o wynajem kontenera gastronomicznego. Większość ofert, które znajdziesz, będzie oferowało poza samym kontenerem gastronomicznym również wyposażenie. To dość spore ułatwienie. W kwestii pieniędzy musisz kontaktować się z firmami, które obecnie prezentują swoją ofertę. Jednak przyjmuj, że średni koszt to od 3000 do 10 000 złotych netto miesięcznie za w pełni wyposażony kontener gastronomiczny. Do tej kwoty nie zapomnij dodać kwoty dzierżawy gruntu, na którym stanie ten kontener, oraz kwoty opłat za media oraz wywóz śmieci. Zanim przejdziemy dalej, napisz mi w komentarzu, jak widzisz ten pomysł na wakacyjny biznes? Coś byś dodał, zmienił lub całkowicie pominął? Koncepcja jest dla Ciebie wartościowa? Podoba Ci się? Jeżeli tak, to już teraz zostaw łapkę w górę pod tym filmem. Tak jak wspomniałem na początku, jest to już 8. film z serii Pomysł na wakacyjny biznes. Chcesz więcej filmów takich jak ten? Subskrybuj mój kanał, bo niebawem pojawią się kolejne odcinki. Okej, przejdźmy do kolejnego punktu. Gdzie szukać swoich klientów? To pytanie jest bardzo powiązane z tym, o czym wspomniałem na początku tego filmu. Główna koncepcja zakłada nawiązywanie współpracy z obiektami sezonowymi, które oferują noclegi. Twoimi klientami będą goście wszystkich ośrodków czasowych, pól namiotowych, pól kempingowych, organizatorzy kolonii oraz goście pensjonatów, które z jakiegoś powodu nie posiadają lub nie udostępniają kuchni swoim gościom. Nawiązywanie współprac z każdym podmiotem może być korzystne dla każdej ze stron. Przede wszystkim zwalniasz gości baz noclegowych z obowiązku gotowania posiłków. Dla osoby, która chce odpocząć, jest to ogromne udogodnienie. Właściciele obiektów noclegowych, wiedząc, że istnieje opcja urozmaicenia swojej oferty o całodzienne wyżywienie, chętnie nawiążą współpracę z Twoją firmą. To właśnie dlatego wspomniałem na początku, że w przypadku turystyki wiejskiej również możesz znaleźć swoich klientów. Gdy myślimy o agroturystyce, to z góry zakładamy w ciemno, że będzie tam dostępne wyżywienie. Jednak zapewniam Cię, że o ile zachowane są elementy takie jak dostępność produktów prosto z farmy czy gospodarstwa, to nie wszędzie serwowane są posiłki. Jeżeli jednym z Twoich dostawców produktów będzie gospodarstwo agroturystyczne, to wpasujesz się w kanon lokalnych, ekologicznych cateringów. Od czego zacząć planowanie tego biznesu? Pierwszą rzeczą, od której warto zacząć, jest stworzenie menu dań. To może być lista powtarzalnych posiłków z częstotliwością 2 tygodni. Oznacza to, że potrzebujesz stworzyć pomysł na 14 dań głównych, 14 śniadań, 14 deserów oraz 14 kolacji. Poza podstawowym żywieniem możesz urozmaicić swoje posiłki o specjalne zamówienia. Mogą to być produkty pozbawione wrażliwych alergenów, takich jak np. soja, laktoza, pszenica, jajka czy orzechy.
Dodatkowo, aby urozmaicić swoją ofertę, możesz zaoferować sprzedaż produktów zewnętrznych. Mam tutaj na myśli napoje gazowane, chipsy, orzeszki i inne przekąski. Oczywiście te produkty sprzedajesz po cenach z doliczoną marżą, która jest również Twoim dodatkowym zyskiem. Drugą rzeczą, którą musisz wziąć pod uwagę, jest określenie miejsca, w którym będziesz pracował. Mam tutaj na myśli zarówno lokalizację kuchni, w której będziesz gotował, jak i regionu, który chcesz obsługiwać. Najlepiej stwórz sobie listę wszystkich możliwych opcji. Następnie, wiedząc na czym stoisz, będziesz mógł policzyć odległości i średni czas dostawy do każdego z wybranych przez Ciebie miejsc. Aby policzyć średni czas dostawy, możesz skorzystać z map Google i wytyczenia trasy z Twojej kuchni do wybranych przez siebie punktów. Ustal również, o której godzinie będziesz dostarczał swoje posiłki do każdej bazy noclegowej na terenie, gdzie będziesz serwował swoje posiłki. Skoro jesteśmy przy temacie dostaw, to w tym miejscu zastanów się również, jak możesz rozwiązać sprawę dotyczącą dostaw produktów. Jednym rozwiązaniem jest samodzielne rozwożenie każdego z produktów. Innym rozwiązaniem może być delegacja tego zadania zewnętrznej firmie, która się tym zajmie. Wszystko zależy od tego, ile czasu chcesz poświęcić na ten wakacyjny biznes. Zaplanuj, w jakiej formie będziesz pakował zamówienia dla swoich klientów. Czy będą to pojemniki ze styropianu, plastiku, a może papieru? Cokolwiek wybierzesz zgodnie ze swoimi przekonaniami, powinieneś sprawdzić dostępność opakowań oraz ceny opakowań przed sezonem. Pamiętaj, że dostępność opakowań w trakcie sezonu może być nieco ograniczona. Z tego względu ustal 2 lub 3 zamienniki, aby nie musieć robić tego w trakcie swojej pracy. Często, mając zaplanowane takie proste rozwiązania, oszczędzamy sobie niepotrzebnego stresu podczas sezonu wakacyjnego. Gdzie reklamować ofertę cateringu turystycznego? To pytanie, które zadaje sobie dużo osób podczas sezonu wakacyjnego. Najskuteczniejszą metodą będzie powieszenie baneru na płocie ośrodka wczasowego, pensjonatu lub innej bazy noclegowej znajdującej się przy głównej drodze w miejscowości turystycznej. Reklama w social mediach może być dobrym pomysłem, jeżeli posiadasz regionalny profil z atrakcjami turystycznymi. Jeżeli chcesz rozpocząć pracę nad nowym profilem przed samym rozpoczęciem sezonu wakacyjnego, możesz nastawić się na zainwestowanie ogromnej ilości pieniędzy. Nie jest to niemożliwe, aby osiągnąć z tego zyski, ale pamiętaj o tym, że algorytm mediów społecznościowych potrzebuje czas na to, aby nauczyć się, kto jest Twoją grupą docelową. Do tego czasu możesz wydać dość sporo pieniędzy, które nie zwrócą się natychmiast. Ostatnią formą, którą warto wdrożyć, jest system rekomendacji. Chodzi o program partnerski, do którego możesz zaprosić właścicieli baz noclegowych. Oferujesz pewien procent zysku od każdego zamówienia klienta lub grupy, którą poleciła dana osoba. To dość proste rozwiązanie, które może okazać się równie skuteczne dla nowych biznesów, jak baner reklamowy na płotach w miejscowości turystycznej. W dzisiejszym filmie to już wszystko. Czy spodobał Ci się ten film? Zostaw koniecznie łapkę w górę pod tym filmem. Zachęcam Cię do subskrypcji mojego kanału, aby nie pominąć nowych filmów. Zostaw komentarz poniżej i napisz, co sądzisz o tym pomyśle na wakacyjny biznes. Podziel się tym filmem ze znajomymi, partnerem lub wspólnikiem i do usłyszenia w następnym filmie. Cześć!